Pokazujemy Wam różne chińskie samochody. Nowe, używane, duże, małe, ale czasami zdarzają się samochody, które niby są na naszym rynku, ale jakby ich nie było. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China. A przed Wami BYD, czyli byt Delfin. Ale jak spojrzycie na ten samochód, to on jest jakiś taki dziwny. Tak, moi drodzy, bo to jest Delfin sprzed liftingu. Co robi zatem na naszym kanale? Jak to co? Jest, błyszczy, pachnie i jest na sprzedaż. I teraz ważne wytłumaczenie. Jeśli wejdziecie sobie do salonu BYD w Polsce, to dostaniecie Delfina, ale po liftingu, bo BYD oczywiście handluje aktualnymi nowymi modelami. Ale jak się okazuje, na naszym rynku nie brakuje firm, które sprowadzają indywidualnie takie samochody i możecie sobie kupić prawie nowego, trochę jednak używanego Delfina pierwszej generacji, czyli takie auto sprzed liftingu, za 94 tysiące złotych. Dodam tylko, że BYD Delfin w salonie sprzedaży kosztuje 136 tysięcy złotych. No właśnie. I teraz jest pytanie, czy opłaca się kupić takie auto prosto z Chin, czy jednak trzeba wydać więcej pieniędzy i kupić takie auto w salonie? To, żeby szybko wskazać najistotniejsze różnice w obu samochodach, trzeba spojrzeć na wygląd tego auta. Zderzak, przednia część nadwozia od razu sugerują, że mamy do czynienia z samochodem sprzed liftingu. A dodam tylko, że Delfin pojawił się w 2021. I tutaj ciekawa informacja. Wiecie, kto zaprojektował ten samochód? Ten sam gość, który przez lata projektował wszystkie Seaty, przez lata projektował kilka Alfa Romeo, w tym 8C Competizione, no i pracował między innymi w Volkswagenie. Wolfgang Egger. On stoi za przepięknym projektem tego samochodu. Można się śmiać, może samochód się podobać, ale chodzi o to, żeby stworzyć samochód miejski. Hatchbacka typowo miejskiego, niedużego, ale funkcjonalnego. I ten samochód z długością 4 metrów faktycznie wpisuje się w potrzeby miejskiego użytkowania samochodu. Konkurencja, czyli Cupra Born, czyli Volkswagen ID3, to są wszystko samochody o 20 cm większe, czyli w zasadzie dużo większe. Citroen EC3 również jest większy i to o 30 kilka centymetrów. Tutaj mamy małe, zgrabne, miejskie auto kompaktowe, które ma silnik elektryczny o mocy 94 koni mechanicznych i bagażnik o pojemności 345 litrów. Zobaczcie, jaki on jest głęboki. Skąd bierze się ta cena? No tutaj nie znajdziemy miłych materiałów. Tutaj mamy wszędzie twardy plastik, ale bagażnik swoją pojemność ma. Pod podłogą, o, proszę bardzo, zestaw naprawczy. Dowodem na to, że mamy do czynienia naprawdę z chińskim samochodem, są tego rodzaju gadżety. Są tego rodzaju spreje. Są tego rodzaju trójkąty. Wszystko jest po chińsku. A wiecie, co to oznacza? Że również menu, że również nawigacja i wszystkie rzeczy w tym samochodzie są po chińsku. Silny ma jakąś fiksację na temat franka, to więc zobaczmy, czy to jest frank. Frank, halo! No nie, nie ma tutaj franka. Jest dziura, ale nie na zakupy. W wersji po liftingu cały ten przód z reflektorami w zasadzie nie uległ zmianie. Zmianie uległ zderzak i błotniki, a także te przerysowania, czy te przetłoczenia z boku samochodu, ale bardzo wygodne są klamki, bo pokrewnym samochodem do BYD Delfina jest Atto 3, Yuan Up, no i w zasadzie te dwa auta. A auto zbudowane jest na platformie 3.0. Naprawdę ładnym elementem całego samochodu są te światła, które przechodzą przez całą szerokość auta z dużym napisem Build Your Dreams i ten element możemy odnaleźć w najnowszym samochodzie, który niebawem pojawi się na polskim rynku, czyli Atto 2. Podobną sytuację mieliśmy z ID3 i to auto pokazywaliśmy Wam na naszym kanale i również liczyliśmy, czy opłaca się sprowadzić taki samochód bezpośrednio z rynku chińskiego w imporcie prywatnym, czy nie. Co zyskujemy, a co tracimy, no i w konsekwencji, czy to się nam opłaca, czy nie. Tutaj cały czas patrzmy na ten samochód przez pryzmat ceny. To auto z 2023, powtórzę, z przebiegiem 8500 km wycenione jest na 94 tysiące złotych. Takie samo auto, ale nowe, w prywatnym
sprowadzeniu w imporcie prywatnym kosztuje już około 119 tysięcy złotych. Nowe w salonie 136 tysięcy złotych. Nie oceniamy. Jeden może wybrać jedną opcję, drugi może wybrać drugą opcję. Najważniejsze, że można to sprawdzić. Miejsca w tym samochodzie jest nad wyraz dużo. I to jestem pod wrażeniem, bo siedziałem w wielu większych samochodach, w których miejsca było zdecydowanie mniej. No ale tak, bagażnik za to nie jest za duży, miejsca na tylnej kanapie za to zdecydowanie więcej. To siedzisko nie jest wcale za krótkie, jest miękkie, oczywiście to jest Skaja, żadna tam skóra ani nic takiego. Mamy podłokietnik z 2 cup holderami, a kanapa jest składana i dzielona. Oczywiście są zagłówki, jest 5 miejsc, czyli 5 pasów, nie ma isofixów, są isofixy, proszę bardzo. Dowodem na to, że to są nowe samochody, są te wszędzie folie. Zobaczcie, tutaj jeszcze są folie mimo tego przebiegu. Tu jest kieszonka, tu są 2 przyszycia, kieszonka na telefon. Trochę to takie, powiem wam, średniej jakości wszystko. Twardych plastików całe mnóstwo. Na drzwiach również. Tu jest twardy plastik, tu jest twardy plastik, choć taki gumowaty. To jest twarde, to jest twarde. To jest nieprzyjemny, śliski plastik. I ta klamka też. Może fikuśna, może ładnie zaprojektowana, ale plastikowa. Tu jest kawałek miękkiego. Co jest miękkie? Bardziej miękkie niż ten element. No i schowek, bez żadnego wyłożenia, więc wszystko będzie dzwonić. Trochę podobne jest to do Volkswagena ID i dobrze, że Volkswagen ID również jakiś czas temu przeszedł facelifting, bo zdecydowanie na tym zyskał. Modne plastiki, tutaj przetłoczenie, jakiś czarny plastik. No i tak, spodni nie pobrudzimy, bo próg jest osłonięty. I bardzo wygodne i poręczne są te klamki. One na szczęście się nie chowają, po prostu to są zwykłe, zwyczajne, normalne, tradycyjne, standardowe klamki. Brawo! Za każdym razem, gdy wsiadam do tego samochodu, walę kolanem w tą konsolę środkową. Po co to tu jest, moi drodzy? No ja rozumiem, że tutaj jest przyjemny i wygodny i funkcjonalny schowek na przykład na telefon, ale można by było to jakoś bardziej schować. Kolejny schowek jest poniżej, zakrywany taką roletką, żaluzją, więc tutaj możemy coś jeszcze dodatkowego wrzucić. Tu mamy 2 cup holdery i tu mamy schowek z ładowarką indukcyjną. Wszystko tutaj zaprojektowane jest w taki sposób tych okrągłych przycisków. Ok, to się może podobać, jednemu tak, drugiemu nie. Te materiały, one są przyjemne w dotyku, ale widać, że to jest tworzywo takie... No takie trochę gumowate, nieprzyjemne. Tu jest twarde, tu jest no coś, co zdecydowanie lepiej moim zdaniem wygląda niż Piano Black. Jakiś taki srebrno-satynowy dekor. Tu jest twardo, wyloty powietrza z okrągłymi takimi regulowanymi tymi kratkami. To dobrze wygląda. Tutaj mamy wielki, no to nie jest schowek, ale po prostu coś, co rozbiło całą tą szarą deskę rozdzielczą. Wyobrażacie sobie, jakby tego nie było, no to byłaby taka połać szarego plastiku, bardzo nieprzyjemna. I tam mówimy o delfinie, czyli to są jakieś chrapy. Delfin chyba nie ma chrap, co? Z boku. Wszędzie takie są elementy, zobaczcie. Marynistyczno-rybne. No nie wiem. Może się to komuś podobać. Może nie. Całość wygląda dość, powiem, przerysowanie. Jeśli chcielibyście coś ustawić, zmienić, sprawdzić na tym ekranie, no to językiem obowiązującym jest język chiński, ale są gdzieniegdzie tłumaczenia na język angielski. You could say that. No i proszę bardzo. Trudno powiedzieć, co to jest za funkcja. Wilanów Wolski. Ale ciekawostka jest taka, oczywiście ekran jest obracany, tak, jak to w każdym BYD-ku, czyli bydzie. Chciałem wam pokazać, bo w tym samochodzie jest fabryczna nawigacja. A, to już w ogóle, że się ładuje, że wszystko. No tak, ale jesteśmy połączeni i teraz sprawdźmy tę nawigację. Proszę bardzo, jak to działa. Proszę bardzo, dodajmy tutaj adres, który mieliśmy na przykład, tak, tak, widzicie, już biegle po chińsku tutaj rozmawiam z wami. No i co? No i co tutaj jest napisane? No tu jest napisane, że niestety nie możemy wykonać połączenia, jest za daleko.
Musicie mi uwierzyć na słowo, bo ta nawigacja przed chwilą działała, ale widzicie, no tak wygląda obsługa samochodów, które sprowadza się w prywatnym imporcie i później są kłopoty. Fajne to są takie te małe samochody. No, to jest istota elektromobilności, myślę, właśnie w takich samochodach. Proszę bardzo. A tutaj jeszcze mamy takie gadżety, czyli te obracane ekrany z przycisku na kierownicy. No tutaj przycisków na kierownicy trochę jest. W ogóle tutaj po prawej stronie mamy do obsługi infotainmentu, po lewej stronie trochę do obsługi systemów, ale także do tempomatu i właśnie to obracanie. I już widzę po pierwszych kilometrach, no i po pierwszym jakimś takim zetknięciu z delfinem, że to umiejscowienie tych przycisków tutaj, a nie powiedziałem, że nie ma tradycyjnej zmiany biegów, czy dźwigni zmiany biegów, tylko jest taki przesuwaczek, który jest umiejscowiony po lewej stronie tego wystającego panelu, no jest po prostu w beznadziejnym miejscu, bo za każdym razem, gdy moja noga spoczywa i prawe kolano wygodnie sobie tutaj oparte o tą konsolę, no to siłą rzeczy mimowolnie przyciskam P. I efekt jest taki, że za każdym razem muszę wracać znowu na D i już. Więc to jest duża ergonomiczna wpadka, przynajmniej z punktu widzenia kierowcy, który ma 198 cm wzrostu. Poza tym miejsca tutaj jest naprawdę sporo, bo fotel można cofnąć naprawdę bardzo mocno. Zobaczcie, dla mnie jest to za daleko, muszę się przysunąć. Można go mocno obniżyć, więc pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna. Zaryzykuję stwierdzenie, że nawet wygodniej tutaj się siedzi niż w najnowszej premierze BYD, czyli w Silionie 7, gdzie aż tak wygodnie mi się nie siedzi. Kierownica oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach. A, tu niespodzianka. Zawsze było w dwóch. Kierownica regulowana niestety w jednej płaszczyźnie, ale tak jak w Nissanie 370Z, 350, czyli razem kolumna kierownicy regulowana jest z tym wyświetlaczem. Ten wyświetlacz przede mną jest zdecydowanie mniejszy, ten jest zdecydowanie większy, nie ma head-up displaya. No dobra, a jak się tym autem jedzie? Powiedziałem Wam, że ten samochód ma układ napędowy o mocy 94 koni mechanicznych. Tak, to nie jest błąd, ale to jest wersja układu napędowego właśnie na rynek chiński, bo w Polsce ten samochód ma już 150 kW, czyli jakieś 195 koni mechanicznych. I tutaj też możecie spotkać dwa parametry, 130 albo 150. No dzisiaj te samochody, które dzisiaj kupicie sobie w salonie w Polsce, to jest właśnie moc około 195 koni mechanicznych. Bateria nieduża, 44 kWh, to przekłada się na zasięg około 400 km, co no nie chce mi się wierzyć, nie chce mi się wierzyć, to jest niemożliwe, bo po prostu zużycie energii tego samochodu musiałoby oscylować w granicy 10 kW, co jest po prostu fizycznie niemożliwe. A ile ten samochód zużywa? To oczywiście powiem Wam na końcu testu. Poczekajcie, bo tutaj nas napada jakiś taki pan bardzo wyrywny właśnie, jeśli chodzi o jazdę samochodem dostawczym. Ten na ciebie trąbi, no co tu w ogóle się dzieje? No jedziemy przepisowo, a jakaś awantura jest, chryja po prostu. W tej sytuacji, jeśli jest na drodze taka nerwowa atmosfera, w ogóle nie wiadomo po co, najlepiej puścić sobie muzykę, dobrą, jakościową muzykę. Zatem trochę chińskiego popu. O, prędkość, zużycie, 90 godzin, adapter. O, proszę bardzo. Zatem, moi drodzy, to jest samochód skrojony na miejską jazdę i do takiej nadaje się wyśmienicie. Ale jeśli chcielibyśmy nim jakoś tam szaleńczo podróżować, przyspieszać z dużymi prędkościami, no to nie, bo w samochodzie jest głośno. Już przy 70 km na godzinę no po prostu słychać tutaj szum powietrza. Nie jest to fajne. Co więcej, ten silnik elektryczny wydaje jakiś taki śmieszny dźwięk. I ja oczywiście mam świadomość, że samochody elektryczne są tak skonstruowane i muszą być tak konstruowane, żeby wydawały dźwięk, ale do 30 km na godzinę. A ten przy prędkości 70 po prostu słychać takie nieprzyjemne bzyczenie. No to po prostu jest irytujące. No i ten hałas, 80 i już jest głośno, 90, no tu wszystko szumi. Oczywiście mam duży panoramiczny dach,
ale no nie, no tak po prostu być nie powinno. Na szczęście układ kierowniczy jest dość zwarty. Nie jest mocno wspomagany, a to jest typowe dla chińskich samochodów, więc to jest fajne. Zaraz postaram się znaleźć, zerknę tutaj te wszystkie funkcje, opcje i tak dalej. Samochód, gdzie tu mamy samochód? O, tu nie, tu. D-Link nie, Pilot nie, Energy nie, Vehicle Sekis, ok. I tutaj bym chciał ustawić sobie Brake Mode, mogę Steering, o, Sport. Czyli to był tryb jazdy komfortowy, a on już był mocno, znaczy wyczuwalny był mocno opór, więc to bardzo mi się podoba, a w trybie Sport jest jeszcze sztywniejszy ten układ kierowniczy. Możemy wybrać sobie dwa tryby jazdy hamulca, czyli komfortowy albo sportowy. I tej różnicy, powiem Wam szczerze, że jakiejś szczególnej nie widać. Można się bawić oczywiście ustawieniami szyb, klimatyzacji, oświetlenia i tak dalej, ale co fajne, mamy Parking Assist, czyli asystenta parkowania i mamy Active Safety, czyli no właśnie, czyli aktywny tempomat, który teraz sobie ustawię, proszę bardzo. O, teraz mam ustawioną prędkość, mogę sobie zrobić prędkość na przykład 60 km na godzinę, zjadę na prawy pas, no i będę sobie podążał na aktywnym tempomacie, który tutaj jest wyposażeniem standardowym, bo muszę powiedzieć, że wyposażenie standardowe tej wersji, którą kupujecie w Polsce, jest dość imponujące. Powiem tylko, że oprócz systemów wyposażenia i oświetlenia LED jest, uwaga, pompa ciepła, czyli coś, co w naszych warunkach atmosferycznych w przypadku samochodu elektrycznego być powinno właśnie wyposażeniem standardowym, a na przykład taki Ford Capri tego nie ma. Więc to jest duży plus. Ten aktywny tempomat działa sobie bardzo nieangażująco, nie przeszkadzająco. W tym samochodzie nie ma też różnego rodzaju systemów, których wymaga Unia Europejska. Mam na myśli tu wszystkie systemy, które ostrzegają, pikają, informują mnie, łącznie z tym, że jak patrzę na kamerę, czyli mówię do Was, to nic mi tutaj nie pika. I to jest jeden z powodów, dla których warto byłoby kupić takie auto w chińskiej specyfikacji. No ale to chyba jest słaby powód, żeby takie auto kupić. Powiedzmy sobie szczerze. Przyspieszenie. Mówiłem Wam o tym przyspieszeniu, że ono jest takie bardzo gumowate, nie ma tego charakterystycznego kopnięcia w plecy. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy nie. Po prostu czasami oczekujemy od samochodu elektrycznego, że on tam mocno po prostu przyspieszy. Wciskam pedał gazu, zobaczcie, nic się nie dzieje tak naprawdę, więc to przyspieszenie jest oddawane bardzo liniowo. Hamowanie też jest bardzo neutralne, ten pedał stawia delikatny, bardzo delikatny opór i hamowanie odbywa się tak naprawdę na samym końcu tego hamowania, więc do tego też trzeba przywyknąć. No ale poza tym jazda jest taka trochę bezpłciowa, tutaj nic się nie dzieje, do samochodu miejskiego w zasadzie idealna. Na tym panelu tutaj przycisków jest kilka ważnych z punktu widzenia użytkowania auta, na przykład tryb Mode, bo w tym samochodzie jest kilka trybów: Normal, Sport i Eco. 3 tryby jazdy. Tutaj mamy również tryby wyłączenia ESP. Tu mamy przycisk rekuperacji, są 2 poziomy rekuperacji. Mamy high, czyli wysokie, mocną rekuperację i standardową. Niewiele on w rzeczywistości zmienia, bo jak rozpędzę się, puszczę pedał gazu na high'u albo na standardzie, odczucia są bardzo podobne. Ja lubię, jak samochód elektryczny po zdjęciu nogi z pedału gazu bardzo mocno hamuje, no bo wtedy wiem, że ta rekuperacja działa. Tutaj mamy co? Tutaj mamy ogrzewanie tylnej szyby, tutaj mamy nawiew i tutaj mamy ogrzewanie przedniej szyby. Wszystkie te funkcje są tutaj dostępne, oczywiście ciszej, głośniej. Możemy sobie robić tutaj albo z pozycji kierowcy. Więc akurat jeśli chodzi o ustawienie i dostęp do tych wszystkich funkcji, jak najbardziej to wszystko jest w porządku. Tu mamy automatyczny hamulec, tu mamy też wyłączenie ESP i hamulec pomocniczy. I tyle w zasadzie. Reasumując,
BYD Delfin to jest bardzo fajny segment jak na samochód elektryczny, bo właśnie to jest istota elektromobilności, żeby takimi samochodami jeździć po mieście. Oczywiście pomijam fakt, że tak naprawdę to mógłby być drugi samochód w rodzinie albo trzeci, no ale kogo stać na to, żeby drugim, trzecim samochodem było auto za 140 000 złotych, bo tyle kosztuje samochód, 141 dokładnie, tyle kosztuje Delfin w polskiej sieci sprzedaży. W wersji Comfort, w wersji Design to jest już 150 000 złotych. Możemy szukać tańszych alternatyw, czyli na przykład Delfin, który jest używany z 2023 roku. Znowu mi szyby parują. Widzicie, te klimatyzacje w tych samochodach działają jak chcą. Możemy szukać tańszej alternatywy, na przykład kupić sobie taki samochód roczny z przebiegiem 8,5 tysiąca kilometrów i wtedy będziemy musieli wydać 94 000 złotych. No ale o tym wszystkim już opowiadałem, czego w tym samochodzie nie ma, a co jest. Nieco droższy jest importowany Delfin, który kosztuje około 118-119 tysięcy złotych i wtedy mamy do czynienia z nowym samochodem. I ważna rzecz, serwis, bo takie auto powinniśmy mieć możliwość serwisowania w autoryzowanej stacji BYD. Sprzedawca tego samochodu, importer tego samochodu twierdzi, że on ma własną sieć kilku warsztatów, przynajmniej w Warszawie, gdzie ten samochód można serwisować, więc jest to również alternatywa i wtedy ewentualne części serwisowe, zamienne albo eksploatacyjne również tam możemy dostać, możemy kupić. Niemniej jednak, jeśli kupujemy samochód w oficjalnej sieci dystrybucji, no to zawsze mamy ewentualną pomoc nie prywatnego, tylko normalnego importera. No i na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Ile ten samochód zużywa energii? Haha, bo to jest najciekawsze. O tym Wam opowiadałem, chciałem Wam tu pokazać i teraz muszę tylko się przeklikać do tego. No, o, tu, teraz. Tak, to nie jest wcale takie proste, słuchajcie, bo te przyciski działają bardzo delikatnie. 14 kWh na 100 km to jest takie zużycie, które jest moim zużyciem, bo wsiadłem do tego samochodu i zresetowałem wszystkie wskazania, więc trzeba powiedzieć, że to nie jest wysokie zużycie, ale też muszę dodać, włączyć najpierw klimatyzację, żeby szyby odparowały, że jeździłem tym samochodem naprawdę z prędkościami miejskimi, czyli 50-70 km maksymalnie, więc było to bardziej snucie się po mieście. Niemniej jednak 14 kWh to jest wynik całkiem niezły. No ale nadal, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj baterię 44 kWh, no to nie daje 400 km zasięgu. Oczywiście to jest bateria Blade, to jest ta bateria, z której BYD jest bardzo dumny, więc ona jest wydajna, ona jest dobrze chłodzona, dobrze grzana, jeśli potrzeba, a jak powiedziałem, na pokładzie tego samochodu w standardzie jest pompa ciepła. Nie mogę się doczekać tego testu samochodu, który jest z oficjalnej sieci sprzedaży, więc na ten test Was serdecznie zapraszam, a jeśli ktoś bije się z myślami, czy taki samochód kupić, czy może kupić sobie model, którego nie ma na naszym rynku, a jest chińskim elektrykiem, no to na naszym kanale znajdziecie ID.3, ID.6, na naszym kanale znajdziecie Zeekr X, no i wiele innych samochodów, których w Polsce jeszcze nie kupicie. Klikajcie i już. A ja na koniec powiem żenujący żart prowadzącego. Na czym jeździ papier toaletowy? Na rolkach.